ciągu najbliższych minut przelecimy przez 3 przełomowe wydarzenia w kryminalistyce i prawie. 2 najgłośniejsze zbrodnie i morderstwa. 2 porwania i uwolnienia, które wryły się w pamięć świata. Narodziny i śmierć najbardziej niebezpiecznych morderców. Wydarzenia, które zmieniły świat. Wszystko wydarzyło się dokładnie 4 grudnia na przestrzeni lat. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. W kryminalistyce i prawie. W kryminalistyce i prawie. 1984 roku przyjęcie konwencji ONZ przeciwko torturom. W roku 1984 Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych podejmuje decyzję, która na zawsze zmieni międzynarodowe standardy praw człowieka i praworządności. Tego dnia przyjęta zostaje konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Dokument, nad którym pracowano latami, miał stać się fundamentem w globalnej walce z nadużyciami władzy, brutalnością aparatu państwowego i bezkarnością funkcjonariuszy. Choć już wcześniej istniały deklaracje i rezolucje, dopiero ta konwencja nakładała na państwa konkretne obowiązki prawne. Sygnatariusze musieli wprowadzić do swoich kodeksów karnych jednoznaczne przepisy penalizujące tortury, a także stworzyć mechanizmy ich wykrywania i karania. Oznaczało to m.in. obowiązek dokumentowania obrażeń zatrzymanych, możliwość składania skarg przeciwko funkcjonariuszom, a także niezależność organów badających takie przypadki. Dodatkowo konwencja ustanowiła Komitet Przeciwko Torturom, który miał kontrolować, czy państwa nie tylko przyjęły przepisy, ale również je egzekwują. To był moment, w którym świat po raz pierwszy podjął próbę stworzenia globalnych standardów w tak trudnej i bolesnej dziedzinie. Do dziś konwencja jest jedną z najczęściej cytowanych podstaw prawnych w walce z brutalnością policji, przemocą w więzieniach, naruszeniami praw jeńców wojennych i przestępstwami popełnianymi przez służby specjalne. W 1984 roku stało się coś więcej niż przyjęcie dokumentu. Rozpoczął się międzynarodowy proces oczyszczania systemów sprawiedliwości, który trwa po dziś dzień. 2002 roku aresztowanie terrorysty na lotnisku w Los Angeles. 4 grudnia 2002 roku na lotnisku w Los Angeles dochodzi do zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o powiązania z organizacjami terrorystycznymi. Choć informacja ta nie obiegła świata z takim hukiem jak największe zamachy, to właśnie to wydarzenie stało się kamieniem milowym w praktyce działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnicze. W tamtym czasie minął zaledwie rok od zamachów z 11 września, a lotniska na całym świecie przechodziły gwałtowną transformację. Zatrzymanie w Los Angeles pokazało, jak dalece posunęła się współpraca między FBI, Narodowym Urzędem Przestępczości, a także służbami wywiadowczymi odpowiedzialnymi za analizę zagrożeń. Zastosowano nowe metody profilowania zachowań pasażerów, analizę danych podróżnych oraz algorytmy wyłapujące ryzykowne wzorce. Wówczas technologie te były dopiero w początkowej fazie rozwoju. Choć aresztowanie nie doprowadziło do uchwalenia nowych globalnych aktów prawnych, jego efekt był natychmiastowy. Stało się dowodem skuteczności nowych procedur, które potem zaczęły stosować lotniska w Ameryce, Europie i Azji. To jeden z pierwszych przypadków, gdy zaawansowane systemy kontroli pasażerów wykazały realną skuteczność, a nie tylko teoretyczną wartość. W konsekwencji branża lotnicza zaostrzyła zasady bezpieczeństwa, wprowadzono dodatkowe szkolenia dla funkcjonariuszy, a pracownicy lotnisk zaczęli korzystać z technologii do analizy ryzyka, które z czasem stały się standardem na całym świecie. Z dzisiejszej perspektywy wydarzenie z 2002 roku można uznać za przełomowy punkt zwrotny.
Dowód na to, że współpraca służb, odpowiednie narzędzia i szybka wymiana informacji mogą realnie zapobiegać zagrożeniom. 4 grudnia 2009 roku wyrok w sprawie Meredith Kercher. W 2009 roku we włoskiej Perugii zapada pierwszy niezwykle głośny wyrok w sprawie jednego z najbardziej kontrowersyjnych zabójstw początku XXI wieku. To właśnie 4 grudnia Amanda Knox i Raffaele Solecito zostają po raz pierwszy uznani za winnych śmierci Meredith Kercher, brytyjskiej studentki, której morderstwo wywołało burzę w mediach, laboratoriach kryminalistycznych i sądach praktycznie całego świata. Sprawa od samego początku budziła ogromne emocje. Pojawiały się pytania o jakość pracy włoskich śledczych, o błędy techniczne popełnione podczas zabezpieczania śladów oraz o to, czy laboratoria kryminalistyczne były przygotowane do analizy materiałów o takiej złożoności. Krytycy wskazywali na liczne kontrowersje, źle zabezpieczone miejsce zbrodni, źle opisane próbki DNA oraz stosowanie metod, które w innych krajach były uznawane za przestarzałe lub niewystarczająco precyzyjne. Media również odegrały ogromną rolę. Nie tylko relacjonowały sprawę, ale często ją kreowały, wpływając na opinię publiczną i atmosferę wokół procesu. W wielu krajach zaczęto zadawać pytanie, czy presja społeczna i tabloidów nie miała wpływu na decyzje śledczych oraz biegłych. Wyrok z 4 grudnia 2009 roku stał się punktem zwrotnym w całej sprawie, ale również początkiem kolejnych batalii prawnych, nowych ekspertyz, odwołań i w końcu uniewinnień. To właśnie ta data otworzyła wieloletnią dyskusję o standardach pracy laboratoriów kryminalistycznych, konieczności ich certyfikacji, a także o tym, jak powinno się analizować próbki biologiczne, by uniknąć kontaminacji i błędnych interpretacji. Sprawa Meredith Kercher do dziś jest przykładem, który omawia się na konferencjach kryminalistycznych i w podręcznikach kryminalistyki. Pokazuje ona, jak cienka jest granica między rzetelną analizą a błędem proceduralnym, jak ogromny wpływ mają media na śledztwo oraz jak kluczowa jest niezależność biegłych. Najgłośniejsze zbrodnie i morderstwa. 4 grudnia 1969 roku. Chicago budzi się w atmosferze napięcia i niedowierzania. O świcie funkcjonariusze specjalnej jednostki policji przeprowadzają nalot na mieszkanie lokalnego oddziału Czarnych Panter. W środku, w jednym z pokoi, śpi 21-letni Fred Hampton, lider, który w krótkim czasie stał się jedną z najważniejszych postaci ruchu walczącego o prawa obywatelskie. W ciągu kilku minut dochodzi do intensywnej wymiany ognia, która kończy się śmiercią Hamptona oraz 22-letniego Marka Clark. W kolejnych miesiącach i latach niezależne ekspertyzy balistyczne, zeznania świadków oraz dokumenty ujawnione po długich bataliach prawnych pokazują, że większa część strzałów została oddana przez policję, a nie przez członków organizacji. Śledztwa ujawniają również powiązania nalotu z tajnymi operacjami programu COINTELPRO prowadzonego przez FBI. Sprawa staje się jednym z najbardziej kontrowersyjnych zabójstw politycznych w historii Stanów Zjednoczonych i punktem zwrotnym w debacie o nadużyciach władzy oraz kontroli nad służbami. 4 grudnia 1986 roku. Kolumbia przeżywa jeden z najbardziej traumatycznych dni swojej współczesnej historii. W Bogocie dochodzi do masakry znanej później jako tragedia Pozzetto. Jej sprawcą jest Campo Elias Delgado. Były żołnierz, weteran wojenny, a jednocześnie człowiek, u którego lata wcześniej diagnozowano głębokie problemy psychiczne. Tego dnia najpierw zamorduje swoją matkę i kilka innych osób, po czym uda się do restauracji Pozzetto, gdzie otworzy ogień do gości i obsługi. Finał masakry jest brutalny i chaotyczny. Delgado zabija kilkadziesiąt osób, zanim sam zostaje zneutralizowany. Kolumbia
Już wtedy targana przemocą karteli i konfliktów wewnętrznych jest wstrząśnięta skalą ataku. Sprawa trafia na listę największych masowych zbrodni w historii Ameryki Południowej i przez lata analizowana jest przez psychologów, kryminologów oraz media próbujące zrozumieć motywację sprawcy i jego wcześniejsze sygnały ostrzegawcze. 4 grudnia 1940 roku w stanie Utah przychodzi na świat Gary Gilmore, człowiek, który 4 dekady później zapisze się w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. W młodości popada w konflikt z prawem, popełnia liczne napady i kradzieże, aż w końcu dopuszcza się 2 brutalnych zabójstw w 1976 roku. W tym samym roku Stany Zjednoczone przywracają możliwość wykonywania kary śmierci po długiej przerwie. Gilmore przyznaje się do winy, odrzuca apelację i domaga się wykonania wyroku, stając się pierwszą osobą straconą po zmianie przepisów. Jego egzekucja, przeprowadzona przez rozstrzelanie, staje się symbolem bezwzględności przemocy, a jednocześnie rodzi ogromną debatę o moralności kary śmierci. Gilmore trafia na okładki gazet, staje się bohaterem książek i filmów, a jego nazwisko na zawsze pozostaje częścią historii najciemniejszych stron amerykańskiego prawa. Porwania i zaginięcia. 4 grudnia 1991 roku. Po aż 6 długich latach spędzonych w niewoli w Libanie, świat wstrzymuje oddech. Terry Anderson, amerykański dziennikarz porwany w 1985 roku, zostaje wreszcie wypuszczony na wolność. Jego pojawienie się przed kamerami, wychudzony, ale świadomy i spokojny, obiega wszystkie światowe media. Anderson był jednym z najdłużej przetrzymywanych zakładników współczesnej epoki, więzionym w ekstremalnych warunkach, wielokrotnie przenoszonym, izolowanym i zastraszanym. Jego uwolnienie staje się symbolicznym domknięciem serii porwań dokonywanych przez milicje szyickie w tamtym regionie. To dzień, w którym opinia publiczna zaczyna głośno mówić o konieczności wprowadzenia nowych międzynarodowych standardów ochrony dziennikarzy pracujących w strefach konfliktu. Anderson w kolejnych latach opisze swoją historię ze szczegółami, a jego świadectwo stanie się jednym z najbardziej poruszających dokumentów dotyczących życia zakładnika w czasach współczesnego terroryzmu. 4 grudnia 1986 roku. Kolumbijska stolica pogrąża się w chaosie i przerażeniu. Tego dnia podczas brutalnych ataków dokonanych przez Campo Eliasa Delgada dochodzi nie tylko do masowych zabójstw, ale również do dramatycznych uprowadzeń. Delgado, zanim dotrze do restauracji Pozzetto, porywa kilka przypadkowych osób, w tym tych, którzy niefortunnie znaleźli się na jego drodze. Część zakładników zabija w samochodzie, inni giną później w trakcie jego szaleńczego marszu przez miasto. To wydarzenie pozostaje jednym z najbardziej chaotycznych i trudnych do sklasyfikowania aktów przemocy w historii Kolumbii. Morderstwa i porwania zlewają się ze sobą w jedną noc pełną paniki, w której nikt nie jest w stanie zrozumieć skali tragedii, dopóki nie zapada cisza po ostatnich strzałach. Sprawa trafia później do analiz kryminologicznych jako przykład sytuacji, w której jednostkowy sprawca potrafił w kilka godzin doprowadzić do największego jednoczesnego kryzysu zakładniczego i masowej strzelaniny w dziejach miasta, narodziny i śmierć najbardziej niebezpiecznych morderców. 4 grudnia 1940 roku. 4 grudnia 1940 roku w stanie Utah rodzi się Gary Gilmore, człowiek, który 40 lat później stanie się symbolem powrotu kary śmierci w USA. Wychowywany w rodzinie pełnej przemocy i konfliktów, już jako nastolatek zaczyna kraść, włamywać się i regularnie trafiać do poprawczaków oraz więzień. Jego młodość to niekończący się ciąg pobytów w aresztach, terapii, prób resocjalizacji i kolejnych powrotów do przestępczości. W 1900
1976 roku, w tym samym czasie, gdy Stany Zjednoczone po latach zawieszenia ponownie przywracają możliwość wykonywania kary śmierci. Gilmore dokonuje 2 brutalnych zabójstw w krótkim odstępie czasu. Jego ofiarami padają sprzedawca i pracownik stacji benzynowej. Przestępstwa są pozornie bezsensowne, a ich okrucieństwo szokuje nawet doświadczonych śledczych. Gilmore zostaje szybko zatrzymany i bez wahania przyznaje się do winy. Następnie robi coś, co zaskakuje cały kraj, odmawia wszelkich apelacji i żąda natychmiastowego wykonania wyroku. Twierdzi, że zasłużył na śmierć i nie chce, aby prawnicy walczyli za niego. Tym gestem doprowadza do sytuacji bez precedensu. Staje się pierwszą osobą straconą w USA po przywróceniu kary śmierci. Jego egzekucja, wykonana przez to rozstrzelanie, przyciąga uwagę mediów z całego świata. Ostatnie słowa Gilmora "Let's do it" zapadają w pamięć opinii publicznej i stają się symbolem jego prowokacyjnej, fatalistycznej postawy. Wydarzenie wywołuje ogromną debatę o moralności kary śmierci, o tym, czy człowiek może sam prosić o jej wykonanie oraz o roli państwa w decydowaniu o życiu skazanych. Gilmore szybko trafia do książek, dokumentów i analiz prawnych. Jego sprawa staje się jednym z najgłośniejszych przykładów powrotu kary śmierci do amerykańskiego systemu. Wydarzenia, które zmieniły świat. 1533 rok. 3-letni chłopiec, który w przyszłości zasłynie jako Iwan Groźny, zostaje ogłoszony wielkim księciem Moskwy. Choć w momencie proklamacji nie jest świadomy swojej roli, decyzja ta staje się początkiem okresu, który na zawsze odmieni historię Rosji i Europy Wschodniej. Po latach to właśnie jego panowanie doprowadzi do centralizacji władzy, brutalnych reform, a także powstania aparatu terroru znanego jako oprycznina. To pozornie niewinne wydarzenie, wyniesienie kilkuletniego dziecka na tron, otworzyło drogę do narodzin pierwszego władcy, który przyjmie tytuł cara. Wpływ jego przyszłych działań rozciągnie się na politykę sąsiednich państw, rozwój handlu, stosunki z Litwą i Rzeczpospolitą oraz kształt późniejszej potęgi Imperium Rosyjskiego. 10. dzień staje się fundamentem chaosu i ambicji, które przez kolejne dekady odcisną piętno na całym regionie. 1971 rok. Podczas wojny pomiędzy Indiami i Pakistanem dochodzi do jednego z najważniejszych epizodów morskich konfliktu – operacji indyjskiej marynarki wojennej wymierzonej w siły Pakistanu. Atak doprowadza do zatopienia pakistańskiego okrętu podwodnego oraz serii uderzeń na port w Karachi, kluczowy punkt strategiczny regionu. Operacja nie tylko osłabia możliwości pakistańskiej floty, ale także zmienia układ sił na wodach Oceanu Indyjskiego. Wpływa na przebieg wojny i staje się przykładem, jak działania morskie mogą determinować wynik konfliktów lądowych. W kolejnych latach wydarzenie to analizowane jest w raportach wojskowych i podręcznikach strategii jako przykład precyzyjnych działań ofensywnych, które przechyliły szale zwycięstwa po stronie Indii. 1949 rok. Tego dnia niemiecki okręt podwodny U-36 zostaje zatopiony przez brytyjski okręt. Epizod z początków II wojny światowej, który choć nie stanowi wielkiej operacji, jest częścią większej, dynamicznie rozwijającej się walki na morzu. Utrata jednostki osłabia możliwości Kriegsmarine i wpisuje się w szerszy kontekst morskich starć, które miały kluczowe znaczenie dla działań zaopatrzeniowych i kontroli szlaków transportowych. Takie zdarzenia, choć mniej widowiskowe niż bitwy powietrzne czy lądowe, w dłuższej perspektywie decydowały o zdolności Niemiec do prowadzenia wojny. Zatopienie U-36 to kolejny element zaciskającej się blokady, którą flota brytyjska stopniowo narzucała III Rzeszy, osłabiając jej logistykę już w pierwszych miesiącach konfliktu. 1965 rok. Z Cape Kennedy startuje misja Gemini 7, jeden z kluczowych etapów amerykańskiego programu załogowych lotów kosmicznych.
Trwający prawie 2 tygodnie lot pozwala na testowanie systemów podtrzymywania życia, długotrwałej pracy astronautów w kosmosie oraz technologii zbliżania orbitalnego, które później umożliwią lądowanie na Księżycu. Rozwijane na potrzeby misji systemy telemetryczne, pomiary biometryczne oraz techniki ciągłego nadzoru zdrowia astronautów okazują się przełomem nie tylko dla kosmonautyki. W kolejnych dekadach technologie powstałe dzięki Gemini 7 trafiają do systemów wojskowych i cywilnych, a z czasem zaczynają przenikać również do kryminalistyki. Dokładne monitorowanie parametrów, analiza ruchu, identyfikacja śladów i precyzyjna transmisja danych stają się fundamentem współczesnych narzędzi dochodzeniowych. Ten start to moment, w którym technologia kosmiczna zaczyna kształtować również rozwój metod śledczych na Ziemi. 1943 rok, egzekucja w Montelupich. W więzieniu Montelupich w Krakowie Niemcy dokonują egzekucji 10 osób. To jedno z wielu tragicznych wydarzeń okupacyjnej rzeczywistości generalnego gubernatorstwa, gdzie Montelupich funkcjonowało jako miejsce terroru, przesłuchań i natychmiastowych wyroków. Śmierć tych 10 osób wpisuje się w politykę zastraszania i wyniszczania polskiego społeczeństwa. Każda taka egzekucja miała wymiar nie tylko fizyczny, ale także psychologiczny. Okupant budował atmosferę strachu, próbując złamać opór obywateli i podziemia. Tego dnia kolejne nazwiska trafiają na listę ofiar niemieckiej machiny represji. 2003 rok. Katastrofa śmigłowca Mi-8. Pod Piasecznem dochodzi do wypadku rządowego śmigłowca Mi-8, którym podróżuje premier Leszek Miller. Maszyna spada w trudnych warunkach atmosferycznych, a mimo poważnych uszkodzeń nikt nie ginie, choć sam premier zostaje ranny. Katastrofa odbija się szerokim echem w kraju, wywołując dyskusję o stanie technicznym rządowej floty, zabezpieczeniach lotów oraz protokołach bezpieczeństwa dla najważniejszych osób w państwie. W kolejnych miesiącach prowadzone są analizy i rekomendacje, które wpływają na zmiany w organizacji transportu VIP oraz modernizację procedur lotniczych. Barburka. Obchodzony jest tradycyjny Dzień Górnika, Barburka, świętej Barbary z Nikomedii. Patronki górników. W kopalniach całej Polski odbywają się uroczystości, msze, przemarsze orkiestr, a także ceremonie nadawania stopni górniczych. Barburka to nie tylko element tradycji, ale także dzień przypominający o ryzyku i codziennym poświęceniu ludzi pracujących pod ziemią. Święto ma silne znaczenie kulturowe. Buduje więź środowiskową i upamiętnia setki lat historii polskiego górnictwa. Każdego roku kopalnie stają się miejscem zarówno radości, jak i zadumy nad niebezpieczeństwami tego zawodu. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach. Do następnego.